Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Opala i dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją poprzedniego. W ostatnim udało nam się narysować kulę i zasugerować jej trójwymiarowość, tylko kreską. Dzisiaj postaramy się zrobić to samo, ale wypełnieniem tonalnym. I żeby to zrobić, musielibyśmy poznać zjawisko światłocienia i jak go sugerować. Światłocień to jest takie ogólne pojęcie stopniowania tonów od jasnego do ciemnego, tak aby uwydatnić formę i zasugerować formę 3D na papierze, który jest jednak tylko płaski. Do tego będziemy potrzebować terminu ton, który się odnosi do intensywności danego obszaru, jego rozjaśnienia lub jego przyciemnienia, właśnie w zależności od tego, jak jest oświetlony. Bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że widzimy przedmioty tylko i wyłącznie dlatego, że pada na nie światło. I dlatego możemy po prostu ten przedmiot zobaczyć. I teraz w naszej obserwacji, naszej kuli w tym odcinku, a w kolejnym odcinku będzie to jajko, bo takiej kuli możecie w domu nie mieć, ale jajko powinniście jednak w domu mieć, to dzięki obserwacji tego przedmiotu będziemy mogli właśnie tonalnie, czyli zastosowaniem światłocienia, narysować tą kulę tak, żeby sugerowała nam, że jest to bryła przestrzenna na płaskiej powierzchni. Zapraszam do oglądania, zapraszam do rysowania ze mną. Żeby wytłumaczyć Wam, jak zrobić wartości tonalne, zróbmy sobie takie ćwiczenie. Podzielmy kartkę na 1, 2, 3, 4, powiedzmy 5 stref i będziemy je uzupełniać ołówkiem. Przez całą długość, w takim samym intensywności, w takiej samej gęstości i w takim samym naciśnięciu, naprężeniu, nie wiem jak to powiedzieć, ołówka. Chodzi mi o to, żeby Wam pokazać, co się dzieje, kiedy będziemy po raz kolejny uzupełniać kolejne strefy tą samą gęstością, tym samym naciskiem grafitu. Co jest ważne, nie róbmy tego w ten sposób, tylko podnośmy za każdym razem do góry ołówek, tak, żeby nie było takich. Na razie na tym etapie nie róbmy też takich i nie przyciskajmy mocniej. Zobaczcie, dzięki temu uzyskaliśmy 5 rodzajów szarości, którą będziemy mogli wykorzystać w rysunku naszej kuli. Mamy już wykonany rysunek tonalny. Ta czerń i te szarości zależą tutaj od numeru, jaki mamy na ołówku. Ten numer znaczy głębię czerni. Im jest mniejszy ten numer, tym to będzie bardziej szare niż czarne. Im wyższy ten numer, tym ta czerń będzie bardziej głęboka i bardziej ciemna. W tym ćwiczeniu chodziło o to, żeby przejść od jasnego do ciemnego nie poprzez
przyciskanie mocniej tego ołówka, tylko poprzez zagęszczanie linii. Rysujemy, trochę sobie upraszczam nasze na razie koło, zamiast naszej hipotetycznej, teraz mówię, kuli, dlatego że chciałabym, żebyście w domu potrenowali na prawdziwej kuli, albo tak jak wcześniej powiedziałam, na jajku, i żeby to była prawda, a nie powiedzmy takie teoretyczne ćwiczenie. Tu mamy takie strefy, nam się wyznaczyły tej kuli. To już umiecie po poprzednim ćwiczeniu doskonale zrobić. Nasza kula leży na powierzchni i teraz tu mamy skalę, z której możemy korzystać. Jeżeli źródło światła było stąd, to powiedzmy, że tutaj jest pełnia światła, nie ma nic. Tu możemy zrobić 2, 3, 4, tu zrobimy 5, z powrotem zrobimy 4 i 3. Dlaczego ten moment jest najciemniejszy? Dlatego, że jeżeli światło pada stąd, tak jak sobie tutaj ustaliliśmy, to ono odbija się, spada również tutaj i ten moment jest w kuli najciemniejszy, a to światło, które się odbija tutaj, troszeczkę wpływa nam na tą strefę kuli i nam ją po prostu lekko rozjaśnia. Ja będę się posługiwała kreskami w tej kuli, które na razie nie naśladują kształtu tej kuli, tylko po prostu, czyli jakby uzupełniam ją tak jak w poprzednim ćwiczeniu, każdy z tych segmentów takim samym natężeniem linii, taką samą gęstością. Korzystam z podpowiedzi 2, dokładam drugą warstwę ołówka. Ja jestem raczej z tych, które stosują kreski niż rozcieranie, ale ponieważ widziałam mnóstwo świetnych rysunków posługujących się tą metodą rozcierania, to nie będę z tym na dzisiaj dyskutować. Muszę się po prostu nauczyć tego i wtedy będę mogła poczuć różnicę. To jest druga nasza kratka. Tak. Wszędzie dokładamy. Teraz mamy 4, czyli na 4 powinno się już pojawić to samo co na 5, ale i tutaj na tej 4, czyli 3. warstwa naszego ołówka. Dobrze by było, żebyście zadbali, żeby pod spodem było równo, nie było żadnych nierówności, bo one Wam przebiją się spod papieru. Czyli tu mamy 4 warstwy, tu jest 4 warstwy, to już zostawiamy bez i 5. Tutaj mamy tą kulę narysowaną i mamy takie podziały segmentowe. Za chwilę spróbujemy już nie dzielić jej kuli segmentowo, tylko spróbować ją tonalnie narysować bez tych naszych podpowiedzi. To co? Zaczynamy rysować naszą kulę. Po prostu będziemy próbować bez specjalnego stresu. Tu mamy nasz obiekt do rysowania, jest oświetlony. Musimy sobie, możemy sobie wyznaczyć, będzie łatwiej czymś, co jest okrągłe. Koło. Tam, gdzie jest ta strefa jasna, można sobie od razu troszeczkę wymazać, żeby nam nie przeszkadzało później w rysunku ten brzeg, ponieważ przedmioty nie kończą się brzegami, one się po prostu kończą brakiem światła lub tym, że światło jest na przedmiocie.
Każdy oczywiście będzie zaczynał od innej strony, każdy ma inną kreskę, każdy ma inny nacisk i to jest takie piękne w rysunku, że tak jak podpis czy jak linie papilarne, każdy narysuje coś innego. Nasza kula nie ma być idealna, tym bardziej, że powiedzmy, że to jest wasz pierwszy rysunek. Ma być po prostu jakaś. Ma z każdym kolejnym rysunkiem lepiej pokazywać trójwymiar. Co tutaj jest jeszcze ważne, co moglibyśmy dodać, to cień do kuli. Wtedy ten cień pokazuje lepiej, że ta kula leży na czymś, no i ładniej pokazuje światło-cień. W rysunku cień jest zawsze najciemniejszy, jeśli chodzi o ton. Jestem bardzo ciekawa waszych prac, jak wam poszło, jak udały się wasze rysunki. Jeśli możecie je pokazać pod komentarzami i podzielić się nimi, to byłoby super. Zapraszam was na kolejne zajęcia. Pozdrawiam, Agnieszka Opal.